Kolejna klimatyzacja. Hej, witajcie w najnowszym vlogu. Właśnie chodzę poparzona, jak poparzona, tak się mówi, bo zbieramy się do parku. Będziemy się bawić w wodzie razem z Eliaszem oraz Moniką i jej synem. Będziemy spędzać tak czas, bo jest strasznie gorąco, a i tak miałyśmy się spotkać, więc najlepiej w takie upały spotkać się właśnie w wodzie, przy wodzie, żeby dzieciaki miały chociaż trochę takiego fajnego czasu w te wakacje, plus było można się schłodzić. My pewnie sobie gdzieś tak ułożymy nasze kocyki. Już zapakowałam torbę, mamy sporo zabawek i do piasku. Weźmiemy piłeczkę. Zastanawiam się, czy wziąć taką broń na wodę, ale to jeszcze pomyślę, bo nie mam pomysłu na ten temat, czy brać, czy się tachać z tym, bo później pewnie i tak skończy, że ja będę musiała to nosić, a to już nie jest takie przyjemne. Dobra, ja będę się tutaj zbierała, pakuję w ogóle wszystko w tą moją taką jeżdżącą torbę, już widzicie, ona jest cała zapakowana, ale będzie po prostu mi najwygodniej ją brać właśnie na takie wycieczki z maluchem, bo trzeba dużo wziąć. O, wezmę chusteczki, żeby pamiętać o nim, bo czasami zapominam i później mamy problem, kiedy to moje dziecko się wybrudzi. Zobaczę jeszcze, czy mamy jakieś przekąski. Woda jest spakowana, czyli najważniejsze jest. Nie będę nic z czekoladą brać, bo niestety te czekoladowe wszystkie rzeczy, one się rozwalają, w sensie takim, że roztapiają się i nie ma szansy w ogóle cokolwiek zjeść. Chyba wezmę to, co dostaliśmy od mojej mamy, bo także dostaliśmy takie ciasteczka, tylko to pojechało razem z moim mężem w torbie. Niestety mój mąż w ogóle jechał w torbie, która mi ważyła 19 kg, a ja przesadziłam, no. Tak jak Wam opowiadałam, jeżeli nie oglądaliście tego filmu, to Was serdecznie zapraszam, a ja wtedy kończę pakowanie i będziemy się widzieć może na miejscu. Mam nadzieję, że uda mi się coś po prostu nagrać. No mama za chwilę zrobi na jak to wygląda. Witam się z Wami w kolejnym dniu z Matcha Latte. Pierwsza po przyjeździe do Korei. Jest troszkę ciepło, bo na noc tą klimatyzację, którą tutaj mamy, wyłączamy. Ja Wam później pokażę w ogóle moje klimatyzacje, bo było też takie kiedyś zapytanie na temat klimatyzacji, jakie my tutaj posiadamy, więc z chęcią Wam odpowiem dzisiaj w dzisiejszym filmie i przy okazji chciałam też Wam właśnie pokazać tą pościel, bo już jest wyprana, jeszcze nie jest włożona w kołdrę. Ona jest trochę taka cieplutka, mi się wydaje, więc nie wiem, czy ona do końca będzie mi odpowiadała na lato, ale już jest wyprana, już jest w takim przygotowana do tak naprawdę założenia i wygląda w taki sposób. Jest całkiem spora. Zastanawiam się, czy ona nie jest większa niż te moje kołdry, ale to jeszcze sprawdzimy. Mam też poduszki, ale te poduszki są bardziej w kwadracie, w takim mniejszym prostokącie, więc też będę musiała sprawdzić, czy się wszystko mi zmieści. Oczywiście jeszcze w mieszkaniu mam pełno rzeczy wszędzie poukładanych, ale to chyba tak zawsze jest. Po przeprowadzce, raczej po przeprowadzce, po wróceniu z tak długich wakacji, więc będę musiała tutaj wszystko jeszcze poogarniać. Dzisiaj chyba nie wiem, co będziemy robić. Możliwe, że pojedziemy do Lotte Department Store, dlatego że jest Pokémon Pop Store. Mówię to cicho, żeby jeszcze mnie nie usłyszał, bo jeszcze nie jestem stuprocentowo pewna, czy będziemy się do taki Pop Store wybierać, bo oczywiście jest gorąco i nie do końca nam się będzie może chciało, ale zobaczymy. Dobra.
Dobra kawa, słuchajcie. To ja się zabieram po prostu za naleśniki, bo mój mąż, ja nie mogę się wysłowić, nie wiem, od przyjazdu po prostu nie mogę się wysłowić. Moje dziecię sobie zażyczyło naleśniki, więc zróbmy dzisiaj naleśniki. I jedna rzecz, pokazywałam ostatnio, że mam tą piżamkę z Lidla i pokazywałam Wam tylko właśnie w tym takim turkusowym, niebieskim kolorze, ale mam właśnie też w kolorze beżowym. Zakupiłam sobie od razu dwie, oprócz tylko jeszcze różowej, bo jest jeszcze różowa. Dajcie znać, co o niej myślicie. Ja jestem naprawdę zadowolona. Później Wam pokażę, jak ta piżamka z z H&M wygląda. To jest w ogóle rozmiar M, ale a z H&M mam L, bo wtedy tak uważałam, że moja waga na M-kę jeszcze nie jest gotowa, ale tutaj już jak widzicie wygląda naprawdę fajnie ta piżama. Ma takie tutaj leciutkie rozcięcie, bardzo zadowolona jestem. Właśnie ta koszula też tak ładnie leży, ona nie wygląda jakoś tak ani za duża, ani za mała. To samo ze spodenkami, bo mamy takie spodenki, które tak fajnie lekko są za pośladek. Tu mamy właśnie to rozcięcie i ładnie są ułożone moim zdaniem na brzuszku, nic nie ściska właśnie, bo tu jeszcze na spokojnie jest troszkę miejsca. No. No, t-shirty masz, takie, patrz, ręczniczki i takie figurki. Jak ja dziękuję sobie, że będąc Martyną z przeszłości, postanowiłam zamrozić sporo gołąbeczków, dzięki czemu dzisiaj nie muszę gotować obiadu i nie muszę iść do sklepu po rzeczy. Z tego powodu niezmiernie się cieszę, bo jest strasznie gorąco, jest upał niesamowity. Już wystarczy to, że dzisiaj byliśmy na tym evencie pokemonowym, więc Eliasz dostał Pokemona, można powiedzieć, że tak na urodziny. Na urodziny też będziemy jechać na kemping, tylko będę cicho, żeby nie słyszał za szybko, bo później będzie się wypytywał codziennie, czy jedziemy. No i fajnie było, dobrze się bawiliśmy. Pokażę Wam też, co zakupiłam w Olive Young, bo jedną taką rzecz, dlatego że nie mogę mojego kwasu hialuronowego znaleźć, gdzieś go zapodziałam, tak mi się wydaje. Możliwe, że mojej siostrze dałam, więc jeżeli siostra wiesz, że ten kwas hialuronowy jest u Ciebie od S Nature, to daj znać, bo ja nie mogę w domu znaleźć, więc już Wam pokazuję. Dobra, to może najpierw co dostaliśmy? Dostaliśmy taką kartę do zbierania pieczątek na stacjach metra w Busan. Już mamy dwie pieczątki z Somyeon i mamy także z Chompo. Jest całkiem sporo, bo jest jedna z Guannali, z tego co widzę, Busan-yok. Więc jest naprawdę sporo tych pieczątek. Tutaj dostaliśmy naklejeczkę dla Eliasza, taką i naklejkę chcesz? I mamy też do wachlowania się. Proszę, to jest Twoja naklejka. I byliśmy na stacji na Chompo i na Chompo dostaliśmy taki bilet do zużycia, więc nie będziemy go zużywać, po prostu sobie go zostawimy. Albo chyba tam tylko się przytyka i wtedy można i tak pojechać tym biletem. Kolejna rzecz to tym razem dla mnie i ja zakupiłam sobie Innisfree Green Tea Seed Hyaluronic Serum.
Chcę przetestować, tym bardziej, że ostatnio mnie wysypało. Ten z Mediheal troszkę się teraz nie nadaje, a czym mógłby być, ale chciałabym coś nowego przetestować, zobaczyć, czy ten od Innisfree będzie fajny. Zapowiada się całkiem ciekawy, tym bardziej, że nie kosztował drogo, bo była przecena o 20 000, 80 ml i słuchajcie, do tego jeszcze jest mała próbeczka 25, więc będzie na kemping. Zobaczymy, czy się spisze. Liczę na to, bo niestety, tak jak Wam wcześniej chyba wspominałam, nie pamiętam, ale jeżeli wspominałam, to przepraszam, ale ten z Real Barrier kwas hialuronowy niestety mnie zapycha i tutaj pokazują się takie chrostki. Jak one mi się pokazują, to znaczy, że jakiś kosmetyk po prostu mnie zapycha i nie nadaje się dla mojej skóry w tym czasie. Widocznie jest po prostu za ciepło, a on nie działa tak dobrze. Jak krem działa, to widzicie, serum już nie, więc czasami jeden brand nam przypasuje, a czasami po prostu się nie nadaje. No. Lecimy na wodny plac zabaw w Busan Parku. Ostatnio też tam byliśmy, ale za dużo Wam nie nagrałam. Najpierw kawa w Mega Coffee i tam się spotkam razem z Moniką już na miejscu. Już ostatnio byliśmy na tym placu zabaw wodnym, ale za dużo nie nagrałam, bo spędziłam czas z Moniką. Ostatnio zadaliście pytanie, czy mam jakieś koleżanki z Polski tutaj w Busan i czy ogólnie polska społeczność w Busan jest spora. Ciężko mi powiedzieć, czy ona jest duża. Nie widziałam zbytnio dużo osób. Miałam kontakt z 2 czy 3 osobami, ale z Moniką mam kontakt najdłuższy. To pewnie dlatego też, że mamy w podobnym wieku dzieciaki, które się lubią spotykać razem, jakiś kontakt mają z polskością. Z Moniką też miałam kanał na YouTubie Bory Beauty na temat właśnie kosmetyków koreańskich, ale niestety już się zamknął, już nie prowadzę. Tu na kanale w ogóle będzie więcej tematów kosmetycznych, będą osobne filmy, więc będę Was serdecznie na nie zapraszała. Pewnie będzie to w inny dzień niż normalnie, ale chciałabym do tego tematu w ogóle wrócić na tym kanale. Dobra, lecę, bo jest strasznie gorąco, więc im szybciej dojdziemy do Mega Coffee, tym lepiej. W Korei nadal bardzo popularni tacy sprzedawcy, którzy sobie siedzą na chodniku i sprzedają swoje produkty. Często można je właśnie znaleźć troszeczkę taniej niż na przykład czy w sklepie albo na targach, żeby zachęcić, a czasami drożej, bo na przykład coś na szybko potrzebujemy, więc warto sprawdzać za każdym razem ceny. My tu skręcamy. Widzicie, jest tutaj ścieżka rowerowa, ale ona nie jest za często używana przez rowerzystów, tym bardziej, że w Korei, nie wiem czy w innych miejscach w Korei, ale na pewno w Busan raczej nie są respektowane te ścieżki rowerowe, niestety. Chodź tu! Nie. Jadłeś już? Nie, mama nie chce.
zakończenie wczorajszego dnia chciałam Wam coś nagrać, coś powiedzieć jak było, ale powiem Wam szczerze, że byłam psychicznie wymęczona. Jednak dwójka dzieci w takim cieple i tyle zadań do zrobienia, tyle do zorganizowania, to jednak jest to nie zadanie czasami wykonalne, tym bardziej, że dzieciaki już pod koniec były zmęczone, więc dokazywały nieźle, ale i tak super się bawiliśmy. Dobra, słuchajcie, chciałam Wam pokazać ogólnie, dzisiaj mamy bieg, dlatego tutaj będę niedługo kończyła ten film. Posprzątajmy jeszcze mam dla Was do pokazania nasze air conditioner, jak obiecałam, czyli klimatyzację. Chcę Wam pokazać, jak one mniej więcej wyglądają i mam tak, do pokazania Wam, co dostaliśmy w paczce na dzisiejszy bieg, bo dzisiaj biegniemy w końcu z moim mężem, znaleźliśmy osobę, która popilnuje nam w tym czasie Eliasza, więc super, będę mogła biegać z Eliaszem i to będzie raczej z moim mężem i to już będzie osobny film. Dobra, to bez przedłużania pokazuję. Mamy tutaj chyba taki żel, który ma wzmocnić naszą skórę i raczej no tak wzmocnić nasz organizm i to jest Micro Vegetable Collagen Peptide Powder, ale to nie jest powder, tylko taki wiecie co, to jest żel albo coś w płynnej konsystencji. Do tego dostaliśmy, słuchajcie, nie wiem co to jest, będę to prała, więc i tak czy siak wypakuję. To jest jakaś chustka, bandanka, pewnie do przewiązania, czy tam zasłonięcia buzi lub coś tym podobnego, albo tu na głowę. To mamy bandankę takiego typu. Oczywiście to są sportowe rzeczy, więc mają taki typowy vibe sportowych rzeczy. Jeżeli kiedykolwiek biegaliście w Polsce, to jest coś podobnego. Mamy też na agrafki do przypięcia nasz numer startowy. C to jest ogólnie grupa. Jest grupa S, czyli to są już takie typowo sportowa grupa. W S biegną osoby, które będą biegły cały ten bieg, bo słuchajcie, późniejsze grupy, czyli A, E, B, C, I, dalsze grupy, to niestety to są te grupy, które są bardzo duże, więc będzie bardzo ciężko, żeby cokolwiek biegać w tych miejscach. To w tym gorącu to ja wcale nie będę narzekać. I dostaliśmy także po koszulce, którą będę teraz prała, tak, bo mój mąż oczywiście nie wyprał tego. I mamy rozmiar 95, to pewnie chyba mojego męża, tak mi się wydaje, wygląda w taki sposób. I te koszulki są, słuchajcie, odblaskowe, więc wyglądają całkiem fajnie się zapowiadają. Dobra, to idzie do prania i widzę, że już 3 do 4 nie mam, bo jeszcze były takie ala tatuaże, słuchajcie. Tatuaże też są, więc to tu zostanie w tej siatce. Wszystko przepakuję do jednej i zobaczymy. W ogóle jestem na werandzie. Na werandzie mamy otwarte okna i to, co słyszycie, taki dźwięk, to są memi. Memi to jest dźwięk lata, czyli cykady. Pewnie kojarzycie. Cykady śpiewają wtedy, kiedy jest gorąco, a u nas jest oczywiście bardzo gorąco. Dobra, ja będę sobie tutaj pranie robiła i będziemy się widzieć później. Ogarnąć mieszkanie, dlatego że właśnie ten kolega przyjdzie, a tak jak mówiłam, miałam ogarniać mieszkanie dopiero w poniedziałek, więc jednak trzeba to zrobić dzisiaj. Kolejna matcha latte
W ogóle zbierała mi się szklanka. No po prostu czemu? Czemu? Dlaczego? Dobra, to mieszkanie. Jezu, nie mogę złapać myśli, bo miałam jeszcze Wam coś jedną taką rzecz powiedzieć, ale w końcu zapomniałam, co chciałam powiedzieć. Martyna, brawo, brawo. Tak trzymaj. Będą vlogi z sensem i w ogóle z wszystkim. Ale może rozpakujmy razem paczkę, bo mam coś specjalnego. Stickiem z Abiba. Adiba. Abiba! Adiba. Abiba! Adiba. Abiba! Adiba. Bi! Abi! Ba! Abiba! Adiba. Brawo. Sunstick z Abiba, który wygląda w taki sposób. Ma w ogóle lekko matować skórę i ją nawilżać, czyli dużo lepiej niż na przykład inne sunsticki, dlatego że albo mocno nawilżają, to wtedy mamy taki bardzo mocny glass skin, wręcz wyglądającą na tłustą skórę, albo właśnie mamy taki lekko matujący, ale nie gaszący tej tego wewnętrznego glass skina. Więc ja kupiłam ten, przetestujemy. On się nazywa w ogóle Abib Airy Sunstick Smoothing Bar SPF 50 plus PA4. Spójrzcie, mam zrobioną już pościel na łóżku, jeszcze ogarnąć sypialnię, ale to powoli i zobaczcie, jak to wygląda. Jak wygląda dla Was ta pościel muślinowa? Powiem Wam szczerze, tak, czułam tą z Lidla, bo moja siostra sobie kupiła, czułam tą z czego? Z Ikei. I jak na razie ta z H&M-u, chociaż była najdroższa, wygląda najlepiej. Na przykład z Ikei miałam problem w tym, że bardzo dużo zahaczeń było. Każda pościel, która tam była zahaczona. A ta wygląda naprawdę super. Ma chyba tylko jedno, znalazłam zahaczenie, a nie wiem, czy to nawet nie. To nawet nie jest zahaczenie, tylko po prostu niteczka, która gdzieś tu uciekła. I myślę, że całkiem spoko wygląda. Dajcie znać, co myślicie. Wydaje się troszkę grubsza, taka cieplejsza, więc to może być tylko jeden minus, jeżeli chodzi o lato. Ale wydaje się naprawdę fajna. A pan to Silvia? No i się stało. Słuchajcie, za chwilę Wam pokażę nasze klimatyzacje, jak obiecałam, ale no niestety mamy problem z tym, jak to się nazywa, z łazienką. Tym razem nie u nas, tylko u sąsiadki są nieszczelne rury, dlatego przecieka. Zrobiliśmy Wam filmik, pokażę Wam po prostu w międzyczasie, jak tutaj sobie gadam, o tych rurach. Poszły niestety i widać, że przeciekało, już zaczęło tam rusting, czyli korodować razem z tymi metalowymi częściami, więc będzie szło do naprawy. Jestem ciekawa, czy będzie trzeba całość po prostu tam wymienić, czy tylko kawałek, zobaczyć te rury, bo niestety rury nie tylko w tym pomiędzy, ale także u naszej sąsiadki tam w środku zaczęły przeciekać, więc tak czy siak będzie trzeba tam całość chyba wymienić. No ciekło chyba od dłuższego czasu, tylko to tak sobie ciekło, ale tym razem widać, że jeszcze bardziej się rozszczelniło. Podobny temat jak u nas, więc niestety będzie trzeba wymieniać, wezwać fachowców, żeby właśnie wszystko naprawili. Dobra, to pokażę Wam klimatyzację, które mamy w mieszkaniu. Taki letni temat. Czemu by nie?
I słuchajcie, naszą główną klimatyzacją jest ten z Samsunga. Myśmy zakupili go na Dangen za jakiś 1 300 000 około, ale to już dawno, bo kupiliśmy to w Sejong. I wygląda w taki sposób. To jest taka wieża, air condition wieża i ona jest do około 30 metrów, dlatego ona nie daje rady w naszym mieszkaniu niestety. Wygląda w taki sposób. Ogólnie mamy problem, dlatego że nie ma świateł. Tutaj powinna być informacja, ile jest stopni, na ile robi zimna, ale niestety no wyszło jak wyszło, że tutaj chyba kabelki się poluzowały, więc jak będziemy czyścić tą klimatyzację, to przy okazji sprawdzimy. Ona sobie tutaj stoi w rogu, ma specjalne podłączenia, jak widzicie tutaj na dole, za każdym razem, dlatego musi podłączyć, pierwsze podłączenie zrobić ktoś, kto się na tym zna. Dlatego, że to trzeba zakręcić na nowo, podłączyć i w taki sposób mamy klimatyzację tą główną w naszym salonie. Kolejna klimatyzacja, która także ma podłączenie tutaj u nas w mieszkaniu, jest podłączona do środka tu wewnątrz, dlatego tutaj nie ma tego podłączenia. To by zostało zakupione razem z tą główną wieżą i słuchajcie, to za każdym razem przychodzi razem, jakby taki set menu. Kupuje się takie set menu właśnie do sypialni oraz do salonu i wygląda to w taki sposób, bo ono w ogóle nie ma podłączenia gdzieś tutaj, nie ma żadnych kabli, bo wszystko jest schowane za tą maszynką i włącza się to wszystko w specjalnym pilotem. Można sterować, jaka temperatura ma być, jakie wianie, więc naprawdę są fajne. Wiecie, całość jest podłączona do tej skrzynki, którą mamy na werandzie. Jest to ogromna skrzynka, więc to nie jest tak, że można sobie ją po prostu zmieścić gdzie chcemy. Możecie kojarzyć, bo w Polsce już coraz więcej osób instaluje w swoich mieszkaniach klimatyzację. Więc wiem, że moja koleżanka w Warszawie ma i niektórzy vlogerzy na YouTubie także pokazywali swoje klimatyzacje i to wygląda podobnie jak na przykład u tych osób. Wygląda coś takiego i zamiast ta skrzynka być na zewnątrz, ona jest właśnie w takim specjalnym pokoju. Tu ma także specjalne okno, które wygląda w taki sposób i latem można je na spokojnie zamknąć. Jedna z takich ważniejszych rzeczy to w tym specjalnym pokoju, gdzie znajduje się air conditioner, muszą być otwarte okna. Wtedy, kiedy jest działająca klimatyzacja, teraz wszędzie ogłaszają, w każdym z mieszkań dają informację o tym, żeby sprawdzić, czy macie na pewno otwarte okna, że tam jest przewiew i to powietrze ma cyrkulację. Tam zrobi się na maksa gorąco, wtedy można bardzo szybko spowodować pożar. Dlatego ostatnio właśnie w mieszkaniach często dostaje się informacje z tych właśnie głośniczków, o których Wam wcześniej wspominałam nieraz tutaj na vlogach, że mamy takie głośniczki o tym, że żeby otwierać te okna, aby nie spowodować pożaru. Prawdopodobnie ostatnio też tutaj była taka sytuacja, że ktoś nie otworzył. Druga ważna rzecz to jest to, żeby zamontować te specjalne na komary siatki, ale to nie są na komary, tylko na gołębie. Były sytuacje, że gołębie po prostu wchodziły sobie tutaj do środka, robiły sobie domek i tam składały jajka. Co może być kłopotliwe? Po pierwsze to, że będzie bardzo brudno w takich pomieszczeniach, a one szykują właśnie sobie domek, albo po prostu te ptaszki także mogą zginąć w tym miejscu, bo tam się robi bardzo, bardzo gorąco. Druga też rzecz, no niestety może to doprowadzić także do pożarów w środku, więc ważne, żeby zakładać taką siateczkę. I jeszcze jedna rzecz, jeżeli chodzi o nasz tower, który widzicie tutaj, właśnie tą wieżę, to ona także ma funkcję oczyszczania powietrza. Ta mniejsza nie ma, ale ta ma i funkcję oczyszczania powietrza oraz humidity, dehumidity, czyli
wyciągania wilgoci z mieszkania. To jest bardzo potrzebne właśnie w trakcie chamma, czyli słuchajcie, pora deszczowa, wtedy kiedy jest naprawdę w mieszkaniach na maksa wilgotno, to wtedy trzeba odwilżyć mieszkania, żeby nie zrobiło się u nas, wiecie, pleśń ani tym podobnego. Drugą klimatyzację mamy tutaj. I to jest ta klimatyzacja u Eliasza w pokoju i jak widzicie, ona jest wmontowywana w okno. Czyli tu mamy okno i ona jest specjalnie montowana od góry, zabezpieczona, żeby nie spadła, śrubeczkami i innym takim sprzętem. Jest ona także montowana do różnych okien. Nie tylko do tych wysokich, ale do tych mniejszych, takich, wiecie, tu u góry. I to jest klimatyzacja specjalna, właśnie zakupiona do Eliasza pokoju, bo my nie mamy innej klimatyzacji, o której Wam powiem i nie mamy w każdym pokoju. No niestety, dlatego też musieliśmy zainwestować w coś takiego. Jest fajna, tylko czasami wydaje mi się, że to sterowność chłodzenia jest no nie do końca najlepsza, bo czasami jest za chłodno, chociaż nie mamy za niskiej temperatury ustawionej. I właśnie jedna z takich dla nas teraz inwestycji, w którą będziemy chcieli zainwestować, dlatego też zrezygnowaliśmy z remontu naszej łazienki, to jest zainwestowanie w specjalną klimatyzację nasufitową, która będzie w każdym z naszych pokoi. Oprócz chyba bez tego tutaj po środku, tak, w tej wnęki, ale chcemy zainwestować w specjalne klimatyzacje, które są nasufitowe i to jest... Dobrze, zapytałam się męża, to nie jest skomplikowane, mój mąż nazywa to System Air Conditioner, czyli klimatyzacja systemowa, połączona właśnie w suficie, w całości zrobione są specjalne dziury, specjalne takie klimatyzacje, które na suficie będą w każdym pokoju, dzięki czemu nie zajmują miejsca na podłogach. Nie musimy się martwić właśnie o to, żeby gdzieś to zamontować. Jest to wręcz prawie niewidoczne. Na przykład Monika u siebie ma coś takiego. Ja postaram się wstawić zdjęcia z internetu, jak mniej więcej to wygląda. Jest to droższe, dużo droższe, bo w każdym z pokoju będzie umiejscowiona taka klimatyzacja, więc będzie to całkiem spory wydatek, dlatego będziemy teraz po prostu powoli zbierać na tą klimatyzację. A ta nasza klimatyzacja jest do 30 metrów, dlatego nie każdy pokój dostaje odpowiednią ilość chłodu. To mieszkanie strasznie szybko się ociepla, dlatego też sama energia zużywana jest dużo większa. Więc taki jest plan, najbliższy fundusz będzie właśnie na taką klimatyzację. Dobrze, mam nadzieję, że Wam wyjaśniłam, jak wyglądają u nas klimatyzacje, jakie mamy w tym temacie w planie na przyszłość. No niestety też nie zakończę miło tego vloga, bo mamy cieknące rury znowu w mieszkaniu, ale mam nadzieję, że i tak Wam się vlog podobał. Jeżeli tak, to zapraszam Was do komentowania. Ja czytam Wasze wszystkie komentarze. Dziękuję właśnie Wam za wszystkie komentarze, bo lubię z Wami rozmawiać, lubię z Wami porozmawiać właśnie na różne tematy, więc zapraszam Was, jeżeli coś Was interesuje, to zapraszam do komentowania, polajkowania i subskrypcji kanału. Będziemy się widzieć kolejnym razem, a to pewnie będzie już vlog z biegu naszego. Pa! Pa, pa.